Dzień dobry, dzisiaj jest wtorek, 4 kwietnia 2023 roku. Imieniny obchodzą Benedykt, Izydor, Ambroży, Bazylii i Zdzimir. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom. Oczywiście jeszcze mamy Święto Wojskowej Służby Zdrowia i Wielki Wtorek. Nadajemy z Gdańska, gdzie są 2 stopnie i jest pochmurno. Cena tokena KNG na teraz to $2,53, cena bitcoina to 28 042 $. Obecny numer bloku to 783 865, do halvingu pozostało 56 135 bloków, czyli około 1 roku, 35 dni i 5 godzin. Ja nazywam się Kamil Żynda, razem ze mną jest dziś Łukasz Żeligowski. Cześć. A to jest 143 odcinek Kwadransa z Kangą. Dajcie nam znać, jak nas słychać, jak nas widać, bez tego całe nasze granie pójdzie krew w piach. A ja tradycyjnie do ciebie, Łukasz, mam pytanie. Okay. Co mówi biolog, kupując nowy telewizor? No dobra, nie wiem. Cytoplazma? No. Także telewizor kupiony przez biologa, a my teraz tutaj przejdziemy do analizy rynków. I co ty na tych rynkach teraz się dzieje, Łukaszu? Bo chyba... Tak, dużo się dzieje. Faktycznie mamy sytuację taką bardzo dziwną. Ja już czytając kilka analiz technicznych, to zauważyłem, że ci analitycy, magicy od pisaków i kresek, oni zaczynają mówić, że no teraz jest taka sytuacja, że analiza techniczna faktycznie słabo działa, bo mamy niską płynność na rynku i faktycznie niedużymi kwotami można rynek dosyć mocno zmanipulować. Mówiąc nieduże kwoty, mam na myśli no nie tysiące dolarów, nawet nie dziesiątki milionów, ale większe, natomiast to generalnie nie są jakieś olbrzymie kwoty, szczególnie w sytuacji, gdy dowiedzieliśmy się niedawno, że rząd Stanów Zjednoczonych sprzedaje całkiem duże kwoty bitcoinów, więc hej, no to coś tam się dzieje. Niemniej jednak, zgodnie z jakimiś tam analizami, faktycznie mamy bardzo ciekawą sytuację. To sobie nawet otworzę. Widać na wykresie takim dziennym, jak i 4-godzinowym, bardzo ciekawą formację. Uwaga, bardzo lubię te nazwy tych formacji. Mamy tak zwany pin bar lub bardziej klasycznie możemy powiedzieć, że to jest formacja młota. Tak, także świeca doji, mamy coś, co faktycznie może być jakoś interpretowane. Niemniej wszyscy zastrzegają się, że szczególnie w weekendy, gdy ta płynność bardzo drastycznie spada w tej chwili, to mamy sytuację, że dosyć łatwo ten rynek może podlegać manipulacjom i odczytywanie tych formacji nie do końca jest, no może takie pewne jak zwykle. Cena bitcoina w tej chwili w okolicach $28 000. Tak, sprawdzam, dokładnie. Ile w tej chwili jest, tak 28 034 $. To no, wszyscy mówią, że to jest zadziwiająca rzecz, a raczej powinna ta cena pójść w górę. Wszyscy spodziewają się jakiegoś takiego znacznego skoku w górę. No może nie tak znacznego, jak zrobił nam Dogecoin, ale o tym myślę później porozmawiamy. Tak. Niemniej ten kurs Bitcoina raczej oczekiwania są takie, że te 30 034, nawet niektórzy mówią, będzie osiągnięty w ciągu najbliższych dni, nie tygodni, dni. No odważni niektórzy są. Pamiętajmy, że cały czas jest otwarty zakład o 1 000 000. Ten zakład jest bardzo ciekawy. Tak, to zobaczymy. No. Ethereum całkiem dobrze sobie daje radę, mamy $1800. Tutaj też jest dużo mowy o tym, że w związku z tym upgrade'em, który ma się pojawić chyba 12 kwietnia. Tak. 12 kwietnia jest planowany update sieci i mamy wielką zmianę, otóż będzie można wypłacać środki zamrożone na kontach stakingowych. To jest znowu można powiedzieć, że są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, no to będzie wysyp, Ethereum zacznie być sprzedawane i w ogóle będzie tragedia, ale z drugiej strony
trzeba powiedzieć o tym, że dużo instytucji jest zainteresowanych Ethereum. Do tej pory nie robili tego, ale bardzo poważnie myślą o tym, żeby kupić Ethereum i stake'ować, bo oni lubią, te instytucje lubią dostawać jakieś odsetki, a możliwość wypłacenia tych środków z konta stakingowego otwiera im jakby możliwość zainwestowania. Do tej pory nie mogli w ten sposób inwestować, ponieważ to było niezgodne z ich polityką, zbyt duże ryzyko, nie wiadomo, co się stanie z tymi środkami, a jak już będą mogli wypłacać, no to może. A jak to systemowo ma wyglądać? To będzie jakiś lock-up na tym, że to będzie zamknięte przez jakiś czas nie do wypłacenia? Z tego, co pamiętam, to będzie możliwość taka, że będziesz mógł po prostu wypłacić sobie z kontraktu, interakcja z kontraktem, ale będzie jakiś limit dzienny. Dziennie ileś tokenów będzie mogło opuścić ten kontrakt i każdy uczestnik stakingu będzie mógł też zabrać tylko część swoich środków, ale jakby to otwiera w jakiejś perspektywie czasowej, nie wiem, w ciągu miesiąca możesz na pewno wypłacić całe swoje środki, więc nie jest jakieś wielkie ograniczenie. Na pewno możemy powiedzieć, że presja taka na Bitcoina jest bardzo silna. Wszyscy mówią o tym, że Bitcoin musi pójść do góry, szczególnie, że cały czas słyszymy bardzo ciekawe komunikaty od SEC-u, czyli amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych. Tak. Mamy cały czas informacje potwierdzające to, że oni uważają, że jedyną kryptowalutą, która nie jest security, czyli papierem wartościowym, to jest Bitcoin. Bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie. To faktycznie może pokazywać, że Bitcoin ma szansę na to, żeby się bardzo, bardzo mocno umocnić. No cóż, wszystkich zainteresowanych odsyłam do dailychain.io, tam będzie dzisiaj analiza techniczna rynku Bitcoina, bardzo ciekawa, taka w szczegółach przedstawiona. Myślę, że dla wielu może być ona interesująca. Oczywiście przypominam, nic co tutaj mówimy nie jest poradą inwestycyjną, my tylko dzielimy się naszymi przemyśleniami i to nie zawsze w taki bardzo poważny sposób. Tak, zastanowiło mnie to, co powiedziałeś o tym Bitcoinie i tym SEC-u, no bo podejrzewam, że kryptowaluty na rynku, które bardzo podobne są do Bitcoina, powstały w tym samym czasie, Litecoin na przykład. Albo Dogecoin. Czym się różni? Tak, Dogecoin. No to dlaczego oni uważają, że tylko Bitcoin nie jest... No to jest szalenie interesujące. Ja muszę powiedzieć, że na pewno słyszałeś o tym, co się dzieje na Twitterze. Tak. Ja muszę powiedzieć, że Dogecoin skoczył prawie 40% do przodu, bo Elon Musk co zrobił? Zmienił logo Twittera na Dogecoina. Zrobił chyba największą reklamę dla Dogecoina, jaka była możliwa w tym momencie. Tak. Oczywiście można powiedzieć, że jest to stryczek w nos do SEC-u, tak, ponieważ SEC pozwał, nie jestem pewny czy SEC, ale chyba SEC pozwał Elona Muska na kwotę 258 miliardów dolarów. W związku z tym, że uznają, że Dogecoin, znaczy, że Elon Musk promował i promował Dogecoina, manipulował kursem Dogecoina i w ogóle prowadził piramidę finansową. Oczywiście Elon tutaj w kilku wywiadach, które widziałem, bardzo stanowczo mówi, że nigdy nie mówił o tym, że to jest poważna inwestycja. Zawsze podkreślał fakt, że Dogecoin to jest coś, co było zrobione dla żartu. Zawsze mówił o tym, że nie należy inwestować swoich oszczędności w Dogecoina. Faktycznie tak było, natomiast moją uwagę zwróciła z pewnością jego jedna wypowiedź. Teraz już nie wiem, czy to było CNBC, czy to było Bloomberg TV, ale powiedział bardzo mocne słowa w stosunku do SEC-u. Powiedział, że on nie ma szacunku do instytucji SEC w tej chwili, że w ogóle bardzo krytycznie się do nich odnosi i uważa, że jest to instytucja pozbawiona jakichkolwiek praw do tego, żeby cokolwiek robić, ponieważ jest skompromitowana i on nie szanuje jej, nie? Do not respect, czyli nie ma w ogóle szacunku do niej. Jak prowadząca się zdziwiła i mówi, no tak, no ale przecież to prawo tutaj może być, on mówi, nie, on do sądów, do prawa ma jak największy szacunek, ale do tak skompromitowanej instytucji jak SEC, to on i ludzi, którzy za nimi stoją, bardziej mu chyba chodziło o ludzi, którzy w tej chwili pracują w SEC-u, no i faktycznie
Ja muszę powiedzieć, że jak popatrzymy na te działania, które są robione przez SEC, to ja odnoszę wrażenie, że ta instytucja się skompromitowała prawie tak bardzo jak niektóre polskie instytucje. To jest działania, które są robione przez SEC, w ogóle zupełnie nie służą ochronie praw konsumentów, nie służą temu, żeby zaprowadzić porządek na rynku. Wręcz przeciwnie, można wręcz odnieść wrażenie, że oni manipulują rynkiem jeszcze bardziej niż robi to Elon Musk. Tak, to jest po prostu straszne. No bo to nawet przypominając tę sytuację, o której rozmawialiście tam 2 tygodnie temu, no Coinbase'a i 58 miejsc, gdzie było w ich w prospekcie emisyjnym opisany staking, a później po już wypuszczeniu, po wyemitowaniu akcji, oni zaczęli tutaj dopytywać o to dopiero, tak? Gdzie przyjęli ten projekt emisyjny, no wyszło, tak? Akcje zostały wyemitowane, a dopiero po jakimś czasie wielki problem, że staking. No. To samo z Krakenem zresztą. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo to zaczyna moim zdaniem wracać temat odpowiedzialności urzędników, no bo nie powinno być tak, że urzędnik, który otrzymał pewne prerogatywy, pewną władzę, on teraz może bezkarnie z tej władzy korzystać tak, jak mu się chce. No w Polsce mamy ten przepis o tym, że urzędnik odpowiada swoim majątkiem za decyzje, które podejmuje. Ten przepis istnieje na pewno ponad 15 lat, nie pamiętam dokładnie ile, może ktoś z Was napisze w komentarzu, kiedy został ten przepis uchwalony, natomiast wiem dokładnie, ile razy ktokolwiek został skazany, jakikolwiek urzędnik. Tak. Tak, zero. Po prostu mamy nieomylnych urzędników, nieomylnych ludzi, którzy nigdy nie popełnili błędu, nigdy nie mają problemu z tym, że cokolwiek złego powiedzą, oni są po prostu nieomylni, prawie jak papież. Więc w naszej atmosferze politycznej, no to nawet jeżeli ktoś wybuduje fabrykę maseczek, która nie wyprodukowała żadnej maseczki, no to żeby go nie posądzić o coś specjalnego, no to się robi specustawę, która zwalnia z odpowiedzialności. No tak, tak. Podobnie jak z zakazem handlu w niedzielę, nie? Dokładnie tak. No tutaj jeszcze wracając do tego właśnie SEC-u, no Bittrex kończy działalność w USA. No to nawiązując bezpośrednio do regulacji, które tam no się dzieje. W jaki sposób to wpływa na poprawę inwestorów amerykańskich? Moim zdaniem wręcz przeciwnie, to pogarsza ich sytuację, bo albo tracą dostęp do pewnej bardzo istotnego elementu jakiegoś postępu technologicznego, mają utrudniony dostęp do tego, żeby inwestować w kryptowaluty, a z drugiej strony zmusza się ich do korzystania z jakichś karkołomnych rozwiązań typu VPN i tutaj zaczną się pojawiać właśnie wszelkiego rodzaju złe konsekwencje tego, bo teraz jak ktoś zostanie oszukany, jakikolwiek Amerykanin zostanie oszukany przez jakąś taką giełdę, no to zawsze będzie można powiedzieć, hej, nie wolno ci było z tego korzystać, czemu korzystałeś? Tak. To jest... No i siłą rzeczy, no jakby wycofują się Stany z tego pościgu technologicznego i przestają być liderem, no bo jest wiele innych gospodarek, które są bardziej przyjazne kryptowalutom cyfrowym, a zostanie w starym, tradycyjnym systemie, no to Przykład Hongkongu, gdzie cały czas konsekwentnie realizowana jest polityka, jesteśmy przyjaźni dla krypto i ruch, ilość firm i kapitału, który się przenosi do Hongkongu jest po prostu olbrzymia. Tutaj faktycznie legislacja jest bardzo, bardzo korzystna. Powiedziałbym, kolejna szansa, którą Polska przesypia, bo gdybyśmy my w Polsce prowadzili przepisy, które są przyjazne, które są niesamowicie proste do wprowadzenia. Tutaj naprawdę można bardzo prosto wprowadzić przepisy, które spowodują, że bardzo wiele firm bardzo chętnie otworzyłoby swoje siedziby i bardzo chętnie płaciłoby w Polsce podatki, jeżeli tylko to byłoby określone. A w sytuacji, gdy mamy, tak jak teraz mamy, no to nie ma żadnego powodu, dla którego jakaś firma miałaby otwierać swoją główną siedzibę w Polsce, gdy nawet nie chodzi o to, że są wysokie podatki, tylko właśnie nie wiadomo, jak to wszystko rozliczać. Tak, nie? Tak. Jakby tutaj też działania urzędników nie są zbyt spójne, a naprawdę przecież to można byłoby prosty sposób wprowadzić. No Estonia też miała jakiś swój czas trochę, no niestety tam w związku z kryzysami korupcyjnymi, no niestety trochę wartość tego ich miejsca, w którym można inwestować, czyli Estonii jako miejsce do kryptowalut, no spadła chyba. Tak, no to tam faktycznie był jakiś taki
niezbyt dobry splot kilku wypadków. Przypomnijmy, że po prostu minister finansów, który stał za wprowadzonymi zmianami związanymi z krypto i wieloma innymi rzeczami, został posądzony o korupcję. I chyba nie wiem, dziecko z kąpielą, bo wtedy wszystkie te ustawy, które oni prowadzili, zostały od razu zanegowane, tak? Dokładnie. No to jest, muszę powiedzieć, że nie za dobrze się stało, no ale cóż, trzeba żyć dalej. No ale mamy takie miejsca na świecie jak Singapur i Szwajcaria na przykład, które są przyjazne kryptowalutom. Szwajcaria... W kantonie jednym tam już praktycznie można płacić wszędzie bitcoin, bo jest wtedy jak przyjmowany jako oficjalny środek płatniczy. No ale co się dzieje w Singapurze? To jest bardzo ciekawa statystyka, bo naprawdę się tego nie spodziewałem, że ponad 40% mieszkańców Singapuru posiada kryptowaluty. Ojej, to dużo, 40%. To poziom takiej adopcji, aż 43% z 1500 respondentów w ostatnim badaniu Reserve stwierdziło, że posiada te cyfrowe aktywa, tak? I no co najlepsze, 77% hodlerów powiedziało, że ma więcej niż 2 typy tych aktów cyfrowych. No. Najpopularniejszy oczywiście jest Bitcoin i Ethereum. I Ethereum, czyli no wiadomo, no to dużo się nie różni od hodlerów takich tradycyjnych, że tak powiem, tak? Także myślę, że no, ta statystyka rozbudza moje jakby myśli na temat tego, że adopcja będzie szybciej postępować. No, zobaczymy, co przyniesie. No, nie ukrywam, że Singapur będzie nam bardzo bliski za jakieś kilka miesięcy, nie mówimy jeszcze o co chodzi, ale na razie możemy powiedzieć, że Japonia jest bliska. Japonia jest bardzo bliska, tak. No i Japonia też jako jedno z miejsc takich przyjazniejszych kryptowalut. No oni tam mają takie stricte regulacje swoje, ale wewnętrznie mają to już uregulowane tak, że tam ludzie bez problemu mogą kupować. Muszę powiedzieć, że regulacje japońskie bardzo mi się podobają. Nie dość, że są po prostu proste i łatwe do spełnienia, to faktycznie mogą zapewnić jakieś bezpieczeństwo użytkownikom giełdy. Tu przypomnę, mówiliśmy parę kwadransów temu o tym, jakie to są regulacje. Nie, na no comment rozmawialiśmy z Sławkiem o tym. Między innymi jedna z wymogów, jeżeli istnieje giełda, to giełda ma trzymać 95%, minimum 95% wpłaconych kryptowalut przez użytkowników, czyli tych krypto, które należą do użytkowników, na cold wallecie, czyli na takim portfelu, który nie jest używany do bieżących operacji. Co więcej, tam jest nawet wymóg nałożony na to, że ten portfel nie jest podłączony na stałe do internetu. Czyli można powiedzieć, że faktycznie starają się skarbiec, tak. No, jakbyśmy wprowadzili takie przepisy powszechnie, to może ludzie zaczęliby się zapytywać, a banki, dlaczego banki nie mają takiego przepisu, że mają trzymać na cold wallecie moje środki, które wpłaciłem. Banki trzymają tylko w drugą proporcję, tam nie trzymają 95, tylko 5. Dokładnie, no i to jest to. No a do wszystkich, którzy nas teraz oglądają, mam taką prośbę, żebyście polajkowali, polubili, zaznaczyli tam tą gwiazdkę, czy dzwoneczek. Bo jak przyciśniecie dzwoneczek, to będziecie wiedzieli o wszystkich naszych nowych wydarzeniach, wszystkich odcinkach, wszystkim, co się pojawi, także nic wam nie umknie. Tak, a będzie, myślę, wkrótce kilka ciekawych newsów. Będzie się działo. Tak. Nasz dział marketingu jest w tej chwili bardzo, bardzo zajęty. Długo czekaliśmy, aż Kamil będzie mógł się pojawić. Musiałem schudnąć trochę. Tak jak dzisiaj słyszałem. Jestem na diecie obrotowej. Gdzie się nie obrócę, to coś zeżrę. Tak. Okej. Słuchaj, no właśnie, ten Elon Musk, 258 miliardów dolarów, ale też, co ciekawe, pojawiło się nowy pozew przeciwko Binance'owi. Słyszałem coś. 1 miliard dolarów, 3 inwestorów pozwało Binance'a na taką kwotę, bo uważali, że Binance pozwolił handlować ludziom niezarejestrowanymi papierami wartościowymi bez posiadania licencji i że to było bardzo złe. No, zastanawiam się, jaka jest logika tych ludzi, no bo... Czy oni skorzystali z tego? No właśnie. Tymi papierami, które uważają, że są nie... To oni kupili, nie patrzyli, co kupują, właśnie, jakoś tak... Poza tym podejrzewam, że stracili na tym, bo gdyby zarobili, to by raczej tego pozwu nie złożyli. Tak, a może zarobili i mówią, to jeszcze raz zarobimy. Tak, w sumie. No to jeszcze nawiązując do tego, co się dzieje, no to Silk Road i te bitcoiny Silk Roada, tak? Tak. I to właśnie nawiązując do tego, co powiedziałeś na początku, to jestem zaskoczony, że tak łatwo rynek to przyjął.
bo to dość duża ilość bitcoinów. Tak, to było kilkadziesiąt tysięcy, tak? Bitcoin, 10 tysięcy bitcoinów. 10 tysięcy bitcoinów. Na razie sprzedali 10 tysięcy. Łączna pula była chyba 50 tak. tysięcy. Zostało jeszcze 40 do upłynienia. To w ogóle ciekawe, nie? Bo te 50, chyba łącznie 55 tysięcy bitcoinów, które zostały przez rząd zatrzymane. Proszę napiszcie w komentarzu, czy to było 55 tysięcy, bo zastanawiam się teraz, czy to nie było ponad 100. To było 51 352 bitcoiny, a sprzedali do tej pory 9 861 i zostało im jeszcze 41 tysięcy. A wiesz, gdzie sprzedali? Bo oni o tym mówią oficjalnie. Chyba na aukcji, tak? Nie? Przez Coinbase. Przez Coinbase. Teraz tak się zastanawiam, rany, ale przecież Coinbase... No przecież SEC tutaj mówi, że Coinbase działa nielegalnie i w ogóle nie, a tu rząd Stanów Zjednoczonych korzysta z Coinbase'a do tego, żeby sprzedawać bitcoiny na Coinbase. No to jest takie... No, zastanawiające. Tak. No ale jak nie patrzeć, 215 milionów dolarów, które rynek wchłonął i tam nie było jakiegoś takiego drastycznego strzału. No, niektórzy mówią, że właśnie to jest pewna próba manipulacji rynkiem, że rząd Stanów Zjednoczonych próbuje wpompować taką ilość bitcoinów w rynek, żeby zahamować wzrost, żeby pokazać, że to jednak nie jest dobre miejsce do chowania kapitału, a ja myślę, że osiągają dokładnie odwrotny efekt. To znaczy ci ludzie, którzy kupują w tej chwili bitcoina, to są ci ludzie, którzy będą naprawdę wygrani, bo za miesiąc czy za dwa, jak cena bitcoina podskoczy, powiedzmy, według niektórych analityków do 100-150 tysięcy dolarów, to z 28 na 150, no to, że tak powiem, czapki z głów, nie? Zarobić tyle. No tak, i doszłem tam, nie wiem ile w tych plotkach jest prawdy, no ale jakieś takie informacje wczoraj słyszałem, że rząd amerykański ma w sumie 200 tysięcy bitcoinów. Tak. 210 tysięcy, słyszałem o takiej kwocie, zapamiętałem 210 tysięcy, bo mówię, czyli mają 1% wszystkich bitcoinów, nie? Tak. No tak, to jest spora ilość. To jeden z głównych portfeli. Można powiedzieć, że mają całkiem dobre zabezpieczenie skarbca swojego, czyli zainwestowali dobrze pieniądze. Myślałem, że jak dojdzie do 150 czy 200 tysięcy dolarów ten bitcoin, to będzie najlepsza inwestycja rządu amerykańskiego. Tak, chyba. Ktoś dostanie niezłą premię. Tak. Przypominam o tym, że mamy konkurs. Tym wszystkim, którzy nas teraz oglądają po raz pierwszy, mamy taki konkurs, w którym zachęcamy wszystkich do tego, żeby przewidzieć cenę poprzez swoją analizę zrobioną czy techniczną, czy fundamentalną i przewidzieć, jaka będzie cena bitcoina na rynku BTC do USDT na Kandze o godzinie 9 za tydzień. Cenę podajemy z dokładnością do $1 i jeżeli ktoś chce wziąć udział w konkursie, to musi napisać #kwadrans z Kangą 143 czy 4. Ja już się zgubiłem. 144, tak. 144 i podać cenę bitcoina. Jak widzę tutaj niektórzy podają już ceny, tak jak teraz patrzę, przeważają nastroje, że będzie więcej, że będzie blisko 30, nawet ktoś tutaj dał 31,5 tysiąca. Świetnie, bardzo się cieszę. Przewidujemy, ten kto będzie najbliżej, ten wygrywa nagrodę w tokenach KNG. Tych tokenów KNG dajemy 10% łapek w górę pod dzisiejszym odcinkiem, czyli udostępniajcie. W waszym interesie, żeby tych lajków było jak najwięcej. Jak najwięcej, a jeżeli nie będzie nikogo, kto przewidzi cenę z dokładnością do $25, to nagroda przechodzi na następny odcinek i z tego co wiem, w tym odcinku chyba tak jest. Tak właśnie się stało. Mamy tutaj dzisiejszą kumulację. No, powiem ci, że strzał, który tutaj Marcin, bo Marcin jest wygranym, który Marcin strzelił, był bardzo, bardzo celny, bo strzelił na $28 tysięcy $45, a cena o 9 była $28 tysięcy $42. To się pomylił naprawdę o mało. $3, nieźle. Tak. No i kumulacja z poprzedniego odcinka i cała nagroda w sumie na ten dzień dla Marcina to będzie 158,8 KNG. No, to gratuluję Marcinie, to jest dobry zastrzyk. Zachęcam do skorzystania z POS-a, wpłacania tego na POS i zarabiania kolejnych tokenów KNG każdego dnia. No albo można sprzedać na rynku oczywiście. W tej chwili tam 2,5 chyba, czy coś w okolicach tego kosztuje, $2,5, więc całkiem fajna nagroda na święta. No ale ja nie sprzedaję.
W każdym razie, ja też nie. Zacznę sprzedawać troszkę przy $99, bo słyszałem, że Sławek wychodzi przy 100. Dobra, to trzeba być przed nim. Muszę trochę przed nim wyskoczyć, no. Zobaczmy, co tutaj komentarze jakieś, bo tutaj widzę, że trochę tutaj pytań do nas jest. Panowie, co powiecie na temat Kaspa i wielkim przyroście trudności wydobycia? Wygląda, że bardzo dużo mocy obliczeniowej po ten algorytm zostało podłączone. No ja nie znam tego projektu, więc nie będę tutaj o nim mówił, ale wiem, że są ludzie na pewno mądrzejsi ode mnie. Może za tydzień coś powiemy. No w komentarzach może poprosimy też, jeżeli ktoś proszę bardzo. Dużo wiedzy ma na temat Kaspa, to chętnie posłuchamy. No tutaj Hex się wypowiada. Dla mnie Amerykanie chcą mieć jakąś swoją giełdę, którą kontrolują i chcą mieć monopol na handel kryptowalutami. Bo takie były wcześniej domysły. No wszyscy myśleli, że Coinbase jest takim koniem trojańskim rządu amerykańskiego. A tutaj się okazuje, że oni idą na wojnę ze wszystkimi praktycznie, tak? I no tutaj różne rzeczy mogły jeszcze się okazać, tak? Hubert nas pyta jeszcze, skąd się biorą nagrody w konkursie, skąd się biorą KNG na nagrody w konkursie? Przecież 100% skupu jest przeznaczone na POS. Tak, oczywiście. To, co zostało skupione z opłat, jest przeznaczane na nagrodę stakingową, natomiast my jako firma mamy jeszcze trochę tokenów KNG, które są do naszej dyspozycji, właśnie między innymi na takie działania marketingowe, czy jeżeli pojawi się jakiś inwestor strategiczny, to żeby mógł kupić większą ilość tokenów KNG, nie tylko skupując je z rynku, ale również w postaci transakcji takiej OTC. Wiadomo, że jakiś duży inwestor może chcieć posiadać jakąś znaczącą ilość. Nawet bym powiedział, że my byśmy tego wymagali i z zamrożeniem tych tokenów KNG na jakiś dłuższy czas. No cóż. No to jeszcze jedno fajne pytanie od Kamasa i myślę, że to jest ciekawe, bo dużo ludzi nad tym myśli. Kto i za co będzie potwierdzał bloki, jak nie będzie opłacać się wydobywać BTC? Zawsze będzie się opłacać, Właśnie. Ponieważ w tej chwili górnicy dostają nagroda, którą dostaje górnik, składa się z dwóch składowych. Jedna to jest nagroda za wydobycie bloku, a druga to jest wszystkie opłaty transakcyjne, które składają się na dany blok. I w tej chwili, nawet sprawdzę to, ale to już jest znacząca kwota. To nie jest tam 1%, tylko te fee to, ja pamiętam, jak ostatni raz sprawdzałem, a było to tak z 1,5 roku temu, to było nawet ponad połowa łącznej nagrody pochodziła z opłat transakcyjnych, także to cały czas będzie można przeżyć. Bitcoin i Explorer. Zaraz sprawdzę. Kurczę, jestem ciekaw, jaka jest w tej chwili ja jestem przekonany, że jeśli nawet będzie kosztowało wydobycie ostatniego bitcoina $1 miliard, to i tak go ktoś wydobędzie. No tak, no bo to ludzie może będzie mniej trochę tej mocy obliczeniowej, ale myślę, że jeśli w ogóle to nieznaczna. Patrzę w tej chwili, nagroda, jaką mamy za wydobycie bloków, aktualna wynosi, proszę, kto mi powie, jaka wynosi w tej chwili nagroda? 0,125 bitcoina? 0,125, tak czy nie? Czy mam? 6,25 chyba. Nie. Dobra, idźmy dalej, zanim się tutaj... Zamotamy tutaj jeszcze bardziej. Tak. Widzę, że na przykład w ostatnim bloku, który tutaj sobie oglądam, łączna suma fee pobranych za transakcję wynosiła 0,23 bitcoina. Także no, nie jest to już zupełnie nic. Ale miałem jeden temat, który chciałem z Tobą poruszyć. Otóż coraz częściej pojawia się bardzo taka opinia, już nie pokątnie wypowiadana gdzieś tam szeptem, ale zaczyna pojawiać się na ustach analityków rynkowych, mówię o rynkach klasycznych, tych przestarzałych, że Fed zmieni swoją politykę i już nie będzie podnosił stóp procentowych. Bardzo istotna informacja by to była, bo to by naprawdę był bardzo silny sygnał taki byczy dla Bitcoina, bo mielibyśmy, no myślę, duży wzrost ceny Bitcoina. Ludzie byliby nim mocno zainteresowani. No to by świadczyło o tym, że bardzo możliwe, że Fed się przestrasza coraz bardziej tej sytuacji, która się dzieje na rynku bankowym, czyli tej utraty płynności przez banki.
tam oczywiście zaczyna podejmować ukryte działania związane z emisją pieniądza, bo cały czas tam się zwiększa ilość pieniądza. Był spadek taki spokojny, a potem znowu strzał w górę, taka strzała pionowa i myślę, że Fed będzie bronił jednak banków, a jedynym sposobem jest dodruk pieniądza. Nie ma innej możliwości. W ogóle w tym momencie to chyba nikt nie wie, co się dzieje, powiem ci, bo Michael Burry, kojarzysz Michaela Burry'ego? Tak. To osoba, która przewidziała kryzys finansowy z 2008 roku. Przyznaje, że teraz, że wprowadzą przez ostatni czas ludzi w błąd, znaczy wprowadzą, nieświadomie, namawiał do tego, żeby nie kupować akcji, wszystko będzie spadać, że zamiast kryptowalut kupować złoto. I złoto od początku tego roku wzrosło około 10%, a kurs Bitcoina o 69%. Ojej. Także myślę, że najtęższe umysły nawet nie wiedzą, co się wydarzy niedługo, tak? I jak to interpretować, bo sygnałów z różnych stron jest dużo. W sumie cały czas mamy wojnę na Ukrainie. Nie wiadomo, jak to się rozwinie. W Ameryce banki upadają. Też ostatnio czytałem taką statystykę, że dwa największe banki, te dwa największe banki, które teraz upadły, były więcej warte niż ten kryzys 2008 roku, który się wydarzył wtedy, tak? No proszę. Czyli wtedy to było uderzenie w cały świat i w całą gospodarkę na całym świecie, a teraz mamy dwa większą kapitalizacją banki i jakoś to tak po cichu przemyka i w sumie tutaj, mieliśmy o tym tydzień rozmowy takiej intensywnej, a potem zaczął się wygaszać temat. Został totalnie wygaszony. Mam wręcz wrażenie, że temat został celowo wyciszony, żeby nie straszyć ludzi, bo faktem jest, że to jest taka samospełniająca się przepowiednia. Tak. Jeżeli ktoś powie, ten i ten bank upadnie i będzie miał problemy, to część osób zacznie wysyłać z tego banku środki do innego banku, i ten pierwszy bank faktycznie może zacząć mieć problemy. Jednym z takich aspektów związanych z tym, że banki mają problemy, polega właśnie na tym, że wiele startupów, wiele firm, które mają całkiem spore środki na kontach, zaczynają wysyłać te środki na przykład do banków w Hongkongu. Tak. I to jest problem, bo przypomnę, te problemy płynnościowe banku, to nie chodzi tylko o gotówkę. Gotówka to jest tam najmniejszy problem. Tu chodzi o to, że ludzie wypłacają środki ze swoich kont nie jako gotówkę, ale przelewają do innego banku. Tak. I ten pierwszy bank zaczyna mieć poważne problemy. Stąd ten pomysł Fedu na to, że on będzie pożyczał środki bankom pod zastaw obligacji skarbowych przeliczanych według wartości wykupu, tak? Czyli po tej wartości docelowej. Zabieg bardzo sprytny, faktycznie dobry, ale jednak nie ma co tu ukrywać, jest to po prostu dodruk pieniądza i zasilanie rynku kolejnymi dolarami. Słuchaj, czy myślisz, że naprawdę Bitcoin będzie kosztował $35,000 w tym tygodniu? Do niedzieli? Tak. Znaczy, serce mi mówi, że będzie kosztował więcej, ale rozum mi mówi, że chyba jednak... Chyba nie. Nie wiem, naprawdę. Chciałbym, wiesz, ja jestem fanem Bitcoina, naprawdę, ja szczerze jestem przekonany, że Bitcoin będzie kosztował $1 000 000. Widziałem taką statystykę zrobioną wczoraj przez jednego z twitterowych influencerów, który zliczył tam chyba z 50, a może nawet więcej analityków, takich popularnych w internecie i wyszło mu, że większość z nich mówi o tym, że Bitcoin będzie kosztował ponad $35,000. Zobaczymy. Jest to szalenie... zakupy chyba. Słuchaj, jedno ważne pytanie. Był niedawno Prima Aprilis. Czy dałeś się nabrać? Tak. Niestety tak. Cały dzień mi nikt nie nabrał, na koniec brat mnie tutaj. Okej. A ja się dałem, słuchaj, tak podejść 2 razy. 2 razy strasznie dałem się podejść. Raz dałem się podejść, gdy przeczytałem na Facebooku news kogoś, kto napisał, że w Polsce będzie otwarty oficjalny sklep muminkowy, Mumin Shop. Mówi, jak super, fajnie, w końcu będzie można pójść, zobaczyć. Mamy muminkę, w końcu zobaczymy. Tak. I oczywiście, bo miał być, było napisane, że w Krakowie będzie otwarty i w ogóle jeżeli są tu jacyś fanowie muminków, to dajcie znać, ale to taki tam drobiazg, ale o wiele gorsze było to drugie.
Otóż, ja nie wiem, jak to się stało. To jest chyba dlatego, że ten film obejrzałem dzień później i już nie byłem taki czujny, nie? Bo to wiesz, co jest 1 kwietnia, nie? 1 kwietnia to jest ten jedyny dzień, kiedy każdy robi research. Tak. A potem już nie. Usłyszałem gdzieś tam jeden z tych kanałów, który sobie tam włączam czasami na śniadanie, żeby posłuchać, co się dzieje. Był breaking news, że było włamanie do SEC-u. I haker opublikował całą masę dokumentów, jakieś tam... Słuchaj, to było tak genialnie zrobione, bo on nie mówił o krypto, mówił po prostu o różne dokumenty, tam kantyna, jakieś tam rzeczy i tak dalej. I był jeden zaszyfrowany dokument, do którego hasło było 1, 2, 3, 4, więc nie ten... więc uwierzyłem od razu, bo przecież wiadomo, nie? Jakie inne mogło być hasło. Tak. No i w tym dokumencie były spisane aktywa SEC-u. I tam ile mają pieniędzy na kontach bankowych, jakie mają nieruchomości, tam te wszystkie rzeczy i były adresy. Znaczy był raport dotyczący kryptowalut. No. I tam było napisane, że to konto w Dogecoinie, które posiada najwięcej Dogecoinów, że ono należy do SEC-u. Ja mówię, kurczę, co jest? Słuchaj, zacząłem, normalnie z godzinę spędziłem na tym, żeby to zanalizować i dopiero jak tam z kimś się podzieliłem, to ktoś mówił, Łukaszu, ale ten news to był 1 kwietnia. Mówię, no nie, to był później, a może w sumie 1 kwietnia i dobra. No chyba największym hodlerem jest Elon Musk, z tego, co kojarzę. To prawda. O, tutaj mamy, proszę ciebie, Łukaszu, pozdrowienia od naszego Sławka. O, cześć Sławku. Pozdrawiamy cię serdecznie. Sławek jest dzisiaj na Data Economy Congress. Próbuje podbija świat, nie? Podbija świat, tak. Razem z Jackiem pojechali, żeby reprezentować tam Kangę. Mam nadzieję, że powiesz nam, jak było, jak się zobaczymy i podzielisz się Sławku, swoimi wrażeniami na najbliższym No Comment, który będzie w sobotę o godzinie 19. Zapraszamy wszystkich chętnych, a teraz chyba jest czas, żeby zaprosić... Tutaj mamy czas dzisiaj taki, że jeszcze to się nie zdarzyło u nas w programie. Tak. No tutaj mamy specjalnego gościa. Królową Kangi. Tak. Zapraszamy Elę, która opowie nam trochę więcej, co się dzieje między innymi na rynku kantorów. Tak jest. Cześć Elu. Cześć Elu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ela chyba jest to mój debiut w końcu, więc proszę, bądźcie wyrozumieli. Co nowego w kantorach? Generalnie same dobre rzeczy. Przede wszystkim w gronie partnerów przywitaliśmy kilka nowych punktów. Mamy tutaj sieć Ducato w Szczecinie, mamy sieć Etna w Tarnowskich Górach, mamy też kilku nowych lokalsów w Rudzie Śląskiej, Chorzowie i Zgorzelcu, jak również w Wielkiej Brytanii i Holandii. Wszystkich naszych partnerów serdecznie witamy i życzymy owocnych transakcji. Myślę, że warto się tutaj zatrzymać i podsumować, że mamy już ponad 300 lokalizacji kantorowych i już prawie 500 członków społeczności Kanga Lokal. Natomiast nie oznacza to wcale, że mówimy dość. Wszystkich partnerów, którzy chcą do nas dołączyć, serdecznie zapraszamy. Proces wdrożenia jest prosty. Kiedy trzeba, to edukujemy. Wszystko odbywa się w fajnej atmosferze. Mamy też sporo inicjatyw towarzyskich, takich jak regularne meetupy. No i generalnie jest z nami fajnie. Ale chyba jesteś wyciszona. Na pewno słyszeliście o naszej usłudze Sellback. Czym jest Sellback? W dużym skrócie Sellback to więcej niż pożyczka. Usługa skierowana jest do osób, które mają krypto i nie chcą tego krypto sprzedawać, a potrzebują gotówki. Usługa dostępna jest u niebieskich partnerów Kangi i mówiąc niebieskich mam na myśli niebieskie pineski na mapie kantorowej na stronie kantor.pl, ale nie tylko. To, co jest ważne, to myślę, że warto podkreślić, że od niedawna usługa dostępna jest także w bankomatach. Mam tu na myśli sieci Planet Cash lub ING w bardzo promocyjnym oprocentowaniu, bo tylko 3% na start. Zachęcamy do skorzystania. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, to także do kontaktu z nami. Dziękujemy. Dziękuję Elu. Bardzo dużo informacji. Tak. Mamy... Muszę się wyciszyć, bo ja siebie słyszę. Tak jak słyszeliście, 800 punktów, 300 kantorów, 500 lokalsów, no to nieźle. Ja cały czas miałem w głowie 400, a tutaj proszę, człowiek się tylko na chwilę odwróci, mamy już prawie 1000. No to co, to jak będzie 1000, to będziemy się chyba świętować, nie? Tak, no ogólnie celem naszym jest, no przynajmniej Eli, tak, jako lidera kantorów i lokalsów, żeby
promieniu 15 km był punkt, gdzie można wymienić kryptowaluty. No, dla każdego dobrze. człowieka na ziemi. Brawo. To znowu Australia i Grenlandia to są dwa miejsca, gdzie szukamy chętnych. Tak. Bardzo nam zależy na tym, żeby... Tak. Więc jeżeli znacie kogoś, kto mógłby być zainteresowany tym, żeby być lokalsem, tutaj żadnych pozwoleń nie trzeba, żadnych rzeczy jakichś takich związanych z działaniem biznesowym, bo lokalsi to są osoby, które po prostu oni kupują, tak. Mają czasem potrzebę kupienia albo sprzedania bitcoina i pozwalamy im się w jakiś sposób łączyć z drugą stroną, więc zachęcamy do tego, żeby pomyśleć o tym, żeby w ten sposób też zwiększać dostępność, zwiększać adopcję kryptowalut. Miałem jeszcze jeden temat do poruszenia, mam jeszcze jeden temat do poruszenia. 4 minuty nam zostały. Dobra, czyli dajemy. No, mamy konkurs na imię naszego kangura w zoo. No bo nie wszyscy wiedzą, mamy kangury swoje, które utrzymujemy w zoo w Trójmiejskim i tutaj zrobiliśmy taki konkurs, który będzie polegał na tym, że poprosimy naszą publikę, nasze community, żeby wybrało numer dla naszego 4. kangura. No i konkurs polega na tym, że dzisiaj pod tym live'em bardzo wszystkich prosimy o to, żeby wytypowali swoje imię dla tego kangura, którego nazwiemy tym imieniem. No i później my wybierzemy z tych wszystkich głosów, które się zgłoszą, 5 najciekawszych, ogłosimy je na następnym kwadransie i od 11 kwietnia na Facebooku i na naszym Telegramie pojawi się ankieta, gdzie obserwujący będą głosować za tymi imionami, tak? No tutaj dajemy szansę najpierw na szeroki wybór, szeroką możliwość przedstawienia swoich propozycji, później to my zagregujemy, wybierzemy z tego 5 najciekawszych według nas, no i już później decyzja należy do społeczności, której imię będzie nasz miał kangur, 4. kangur, tak? Mam taką propozycję, że jeżeli ktoś będzie chciał dać propozycję imienia, to żeby opatrzył ten komentarz hashtagiem kangur, tak. I wtedy dał imię, to będzie nam łatwiej znaleźć. Szukać zdecydowanie. Wyniki ogłosimy 13 kwietnia. No, nagrody. No to zabieramy ze sobą zwycięzcy do zoo. Brawo. Przyjdzie i na frytki. Frytki też wstawiamy na 100%. Przyjdzie do zoo, zobaczy naszego kangura, zbije z nim pionę, no ale oprócz tego jeszcze dajemy 30 KNG. Tak, na start. Na start, no i naszą paczkę gadżetów, to będzie raczej worek niż paczka w tym momencie, także bardzo chętnie się z tym podzielimy. Wszystkie informacje można znaleźć na kanga.exchange/kangaroo przez 2O na końcu, także zapraszamy, zobaczcie co tam się dzieje, poznajcie nasze kangurki, mam nadzieję, że spodobają się wam. Tak. Tutaj Jakub 39600 pyta, a ten kangur to jest on czy ona? On. Dobrze. Okej, on. Jak nie będzie on, to będzie on. W tym momencie nie ma wyjścia. Chris napisał bardzo ciekawy komentarz. Jaka ładna pani. O, tak. U nas wszystkie panie są piękne. Kamil, na koniec okrzyki. Masz jakiś swój? Kanga na fali. Kanga na fali, w skrócie każdy wie, tak. A ja standardowo BCK, czyli Bitcoin ciągle królem. Myślę, że to widać w tej chwili, a jak za tydzień się spotkamy, to będziemy mogli jeszcze lepiej to pokazać, bo mam nadzieję, zaczną się te wielkie wzrosty. Ile? 35 000 co tydzień? Słuchaj, no ja bym dawał tak. Ja bym dawał 35, że będzie. Takie jest moje stanowisko, ale nie zakładam się. 35, ale będzie można... po kwadransie. To nie jest porada inwestycyjna, to nie jest w żadnym wypadku. W żadnym wypadku. No i też jeszcze na sam koniec możemy zachęcić ludzi do korzystania z naszego modułu, gdzie możesz kupować kryptowaluty automatycznie, czyli ustawiasz kiedy chcesz. Automatyczne zlecenia, czyli zlecenia cykliczne, tak. Ja muszę powiedzieć, że jestem wielkim fanem tych zleceń. Uważam, że to jest bardzo dobry sposób na to, żeby oszczędzać, czyli wstawiam sobie jakąś kwotę niedużą, na przykład 100 zł i mówię, ok, co 2 tygodnie za 100 zł kup mi bitcoina. W ogóle nie interesuję się tym kontem, nie zaglądam, nie patrzę, tylko dbam o to, żeby tam były środki w złotówkach. To z 200 zł miesięcznie to nie jest majątek, myślę, że każdego z nas stać, a myślę, że za 5 lat będę miał całkiem sensowną kwotę tam zgromadzoną, która może nie będzie moją emeryturą do końca życia, ale na pewno pozwoli na jakiś ciekawy wyjazd, jakąś podróż albo jakiś fajny samochód. Nie wiem. Zwłaszcza, że żyjemy w tak
ciekawym i bardzo bogatym kraju, że nasz prezes Narodowego Banku Polskiego zarabia więcej niż jego odpowiednik w Stanach Zjednoczonych. No słuchaj, no bo my jesteśmy wielką potęgą lechicką, tutaj wielkim mocarstwem, imperium lechickie, o tak ktoś tam mówi. Ile zarabiam? Jaka to jest kwota? Ponad 1,5 miliona? O mamo. Już mówię dokładnie, bo to jest no dokładnie $450,000. Nieźle. No. Okej, słuchajcie, na koniec prosimy o ocencie ten odcinek według skali nieobecnego tu Sławka, czyli 6, to znaczy, że to jest cudowny odcinek, najlepszy jaki do tej pory był, a 1 zmarnowaliście 45 minut mojego życia, to było najgorsze przeżycie, jakie w ogóle było. No i oczywiście jeszcze raz przypominam o konkursie, bo Milan się pyta, mówiliśmy o konkursie, były wyniki i teraz pamiętajcie, piszcie swoje typy na cenę Bitcoina. Widzę, że jednak nikt nie jest takim entuzjastą jak ja, nikt nie dał ceny $35,000. Ja zaraz dam chyba 50 i będę czekał, aż się pokaże. Okay. Samo spełniające się przepowiednia, jak powiedzieliśmy, nie? Dobra, Łukaszu. Dziękuję bardzo, Kamil. Super. Dzięki, Łukasz. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.